Cześć piesełki i człowieki! Dzisiaj pogadamy sobie o pytaniach, które bardzo często od Was dostaję, bo one zaczynają się od takiego zdania, czy ja mogę psu pozwalać na? I tu najczęściej pada spać na kanapie albo spać ze mną w łóżku. I ja najczęściej na takie pytania Wam odpowiadam, to zależy od Was. Jak się z tym dobrze czujecie, to ok, tylko musimy wiedzieć, jakie to ma konsekwencje. Ale dzisiaj powiem Wam, na co ja bym nigdy psu nie pozwalała. Jakie zachowania od samego początku bym stopowała, bo każde zachowanie psa, które rozważamy, trzeba rozpatrywać w takiej kategorii przyszłości, to znaczy do czego ono może w przyszłości eskalować. Jeżeli ja tam widzę, że coś jest bardzo niebezpieczne albo bardzo uciążliwe w przyszłości, może być, to ja absolutnie na takie zachowania się nie zgadzam i szybciutko je ucinam, bo uwaga, dużo łatwiej jest stopować jakieś zachowanie, kiedy ono się zaczyna pojawiać, niż odkręcać nawyk, który pies ma utrwalony od 5, 6, 10 miesięcy bądź 3 lat. Po pierwsze, kradzież jedzenia. Ze stołu, z blatu, z ręki. Ja znam takie psiaki, co wiecie, trzymacie coś w ręce, a pies podskakuje, albo jak dzieci są małe, to im po prostu kradnie z ręki. To jest bardzo niebezpieczne. Pies może się czymś zatruć, może się czymś poparzyć, może poparzyć Was, no bo jak wskoczy na stół, żeby się, nie wiem, dobrać do jedzenia, a tam stoi gorąca herbata albo gorąca zupa i na kogoś tą zupę i herbatę wyleje, no to nie jest to przyjemne i jest to dość niebezpieczne. Może zjeść coś, co mu zaszkodzi. Oprócz tego, że tam na przykład czekolada jest dla psa toksyczna, to może zjeść na przykład kości z kurczaka, które gotowane są bardzo ostre, mogą mu naprawdę zrobić krzywdę. Nie mówiąc już o tym, że to po prostu na co dzień przeszkadza, bo Wy nie możecie normalnie zjeść posiłku. Nie możecie normalnie posiłku przygotować, bo pies wskakuje na blaty i to jedzenie kradnie. Więc to są takie zachowania, na które bym nigdy nie pozwalała psu i od razu bym psa w takich zachowaniach stopowała. To jest dość długi temat, dlatego jeżeli Wasz psiak ma problem z tym, że nie umie się powstrzymać, kiedy widzi jedzenie i nieważne, czy to jedzenie jest u Was na talerzu, na stole, na ziemi, czy gdzieś na spacerze, to my nagraliśmy cały kurs wideo na ten temat. Ten kurs nazywa się Nie rusz. Zostawimy Wam tutaj linki na dole. Natomiast jakbym chciała Wam tak teraz pokrótce podpowiedzieć, co robić, tak? Bo do mnie kursanci na przykład mówią, ej, co ja mam zrobić? Próbuję zjeść śniadanie, próbuję zjeść obiad, a pies mi wskakuje na stół. No umówmy się, nie zostaje w tym samym pokoju. Jeżeli macie taką sytuację, że Wasz pies za każdym razem Wam próbuje ukraść jedzenie podczas przygotowywania posiłku albo podczas tego, jak Wy jecie ten posiłek, to on nie może przy tym stole, przy tym blacie siedzieć, bo ciągle to zachowanie będzie się powtarzać, ciągle będzie się utrwalać. Więc psa wywalamy do innego pomieszczenia i nie pozwalamy mu na tą kradzież, ale to nie jest jakby rozwiązanie na zawsze, że ja muszę zawsze się gdzieś tam przed psem chować. Tylko pracujemy nad tym. Tak jak powiedziałam, możecie albo umówić się do kogoś na konsultację, albo skorzystać z naszego kursu online pod tytułem Nie rusz, ale na razie, doraźnie uniemożliwiamy psu takie zachowanie. Druga rzecz to jest skakanie na ludzi. I to jest czasami takie, wiecie, że jak mam małego pieska, to mi nie przeszkadza. Jak mam szczeniaczka, to mi nie przeszkadza. Ja to w sumie lubię, że on na mnie skacze. Tylko pytanie, czy Wasz pies skacze tylko na Was, czy też na innych ludzi. Bo jeżeli to jest tak, że Wy uczycie psa tylko tego, że on skacze tylko na Was, to jest jeszcze spoko. Chcecie? Niech na Was skacze. Ale bardzo często to zachowanie jest przekładane na innych przechodniów, na osoby, które mijacie na spacerach, na osoby, które do Was przychodzą do domu, na osoby, z którymi się spotykacie gdzieś, nie wiem, nawet w kolejce u weterynarza albo w sklepie zoologicznym. No to umówmy się, nie może być tak, że mój pies skacze po kimś, bo może kogoś ubrudzić, może komuś potargać rajstopy, może komuś zniszczyć ubranie, może przewrócić jakieś małe dziecko i zrobić mu krzywdę. Dla mnie jest to niedopuszczalne. Mało tego, powiem Wam, że ja dostaję czasami białej gorączki, jak idę gdzieś na spacer z moim psem, który jest już wychowany. I ja sobie przypilnowałam tego, że jak ma uwalone, brudne łapy, to nie skacze po mnie, i spotykam na spacerze jakiegoś psa, który biegnie bez smyczy i cały brudny, po prostu właśnie uwalił mi biały płaszczyk, nowe dżinsy. Kiedyś miałam taką sytuację, że normalnie pies na spacerze mi potargał spodnie, które kupiłam 2 dni wcześniej. I jego pani opiekunka nie rozumiała, o co mi chodzi, i ona jeszcze rzuciła takim hasłem, że ja przecież jestem w parku, no to w parku to trzeba się spodziewać, że tu może być jakiś pies i może chcieć mnie ubrudzić.
No umówmy się, nie dopuszczamy do takiej sytuacji. Ja ponoszę odpowiedzialność za wszystko to, co robi mój pies i jak najbardziej ktoś może sobie nie życzyć, żeby mój pies kogoś obrudził, żeby po nim skakał albo żeby go nawet przewrócił. Więc takie zachowania od początku stopujemy. Ja też mam taką akcję, że czasami lubię, jak Snickers na mnie skacze i mu na to pozwalam, ale my to robimy na komendę. Ja mam taką komendę, hop, i on wtedy sobie na mnie skacze, jak chce się przytulić, to może. Ale na komendę i na mnie, a nie na obcych ludzi. Trzecia rzecz to bardzo głupia zabawa w gonienie za biegaczami, samochodami, rowerzystami. I to jest bardzo niebezpieczne. Oprócz tego, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że dużo osób, które jeździ na przykład po lasach albo biega po lasach i miało już niefajne incydenty w temacie psów, nosi przy sobie gaz. Więc uważajcie na takie rzeczy. Już nie mówiąc o tym, że pies puszczony ze smyczy, który pędzi za jakimś samochodem na ulicy, no to jest przecież śmiertelne zagrożenie dla niego. Nie pozwalamy na takie rzeczy. Mało tego, bieganie przy ogrodzeniu za rowerzystami, samochodami albo biegaczami też może przenosić i eskalować te zachowania na zachowania podczas spacerów. Więc stopujemy natychmiast takie rzeczy. Oczywiście są takie rasy, które mają do tego większą tendencję, więc jak ktoś ma rasę zaganiającą, to raczej jest pytanie, kiedy pies zacznie biegać za szybko poruszającymi się obiektami, a nie czy. Więc proszę się temu nie dziwić, tylko trzeba od samego początku temu zapobiegać. A jak już jestem w temacie biegania przy ogrodzeniu, na przykład za rowerzystami i samochodami, to tak samo nigdy nie pozwalam i nie pozwalałabym psu na oszczekiwanie ludzi i innych psów. My niedawno się przeprowadziliśmy z bloku, gdzie Snickers miał tylko balkon, do domu, gdzie mamy mały ogródek. I jak tylko jemu coś odwali, najczęściej to odwalenie polega na tym, że jakiś piesek gdzieś od sąsiadów zaczyna na coś szczekać, to natychmiast wraca do domu. Nie ma takiej możliwości, że on sobie z kumplami na osiedlu robią teraz koncert i będą na coś oszczekiwać. Jest wytłumaczone, jak ratuje sąsiadów przed dzikami. Bo my mamy ogródek z sąsiadami tak jakby na przestrzał. Oni mieszkają tak od takiej łąki i tam czasami przychodzą im dziki pod ogrodzenie. Więc ja już nawet rozpoznaję ten taki totalnie wkurzony szczek Snickersa. I jak ja to słyszę, to myślę, pewnie znowu dziki przyszły. Ale i tak go stamtąd zabieram. Ja nie chcę, żeby mu się takie zachowanie utrwalało, bo znowu oszczekiwanie ludzi, oszczekiwanie zwierzyny, oszczekiwanie psów innych, które przechodzą gdzieś koło waszego ogrodu, może potem przenosić się na oszczekiwanie tych samych ludzi, tych samych psów podczas spacerów. Nie chcemy takich sytuacji, nie chcemy uczyć psa niefajnych zachowań. Nie umie się pies zachować na ogródku, wraca do domu, koniec, kropka. I już. Kolejna bardzo ważna rzecz dla bezpieczeństwa psa, na którą ja się nigdy nie zgadzam, to jest sytuacja, w której Snickers sam podejmuje decyzję, że chce wyskoczyć z auta, wyjść z domu, wyjść przez ogrodzenie. No nie ma takiej możliwości. Pies nie jest w stanie określić, czy jest bezpiecznie, czy go coś nie przejedzie, czy tutaj jest teren, w którym może faktycznie wyjść, wyskoczyć, czy to jest moment, w którym ja chcę z nim wyjść. Więc ja bardzo tego pilnuję, żeby Snickers wychodził z domu tylko na komendę, czyli jak ja otwieram drzwi, bo akurat przyszedł kurier, to ja mogę otworzyć drzwi, ja wiem, że pies mnie nie wybiegnie. Jak ja otwieram drzwi od samochodu, to ja sobie podchodzę, biorę smycz, zapinam smycz, odsuwam się i dopiero mówię psu hopaj i on sobie z tego samochodu wyskakuje. Mało tego, nawet jak mam otwartą bramę od ogrodu, to ja nie muszę siedzieć przy psie, bo on jest nauczony tego, że dopóki go ktoś nie zawoła, dopóki go ktoś nie poprosi o to, że ma wyjść, to jemu nie wolno tej magicznej linii, w której jest brama, przekraczać. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna umiejętność i warto od samego początku psiaka tego uczyć. Zresztą o tym też nagraliśmy film, jak uczyć psa nie wychodzenia przez bramę, więc jak chcecie, to zapraszam. I ostatnia rzecz, tylko ona jest taka trochę, bo ona powinna brzmieć tak: nie pozwalam psu warczeć na domowników. Tylko żebyśmy się dobrze zrozumieli. To nie jest tak, że jak pies warczy, to ja mu nie pozwalam warczeć na domowników i na niego krzyczę, bo to nie o to chodzi. Tylko jeżeli pies zaczyna warczeć na domowników
i zrobił to po raz pierwszy, to jest najlepszy moment, żeby już zacząć nad tym pracować, znaleźć przyczynę tego zachowania i to zachowanie odkręcić, żeby ono nie eskalowało, bo warczenie jest pierwszym takim sygnałem delikatnym, kulturalnym, ostrzegawczym. Jeżeli my go będziemy ignorować, zwłaszcza jeżeli mamy w domu dzieci, to kiedyś może się skończyć pogryzieniem, a nie chcemy takiej sytuacji, żeby nasz pies ugryzł nas, nasze dziecko czy kogokolwiek z rodziny. Więc jeżeli Wy widzicie takie zachowania u swojego psa, no to od razu polecam kontakt z behawiorystą. Bo jak to się wydarzyło raz albo dwa i Wy się skonsultujecie z behawiorystą na takiej indywidualnej konsultacji, to jest duża szansa, że behawiorysta Wam zaleci, co robić i za chwilę ten problem w ogóle zniknie. A najlepiej to temu przeciwdziałać. Więc jeżeli mamy w domu młodego psiaka, szczeniaczka i on jeszcze nie warczy, ale nam się wydaje, że przecież to się nigdy nie wydarzy, to lepiej temu zapobiegać i można od samego początku szczeniaka tak uczyć, tak wychowywać, tak szkolić, żeby to warczenie nigdy się nie pojawiło, bo na tyle będzie Wam ufał, że nie będzie miał potrzeby bronić czegoś, jedzenia, zabawek, legowiska i tak dalej. Zresztą o tym, jak to robić ze szczeniakami, my mamy dokładnie pokazane na konkretnych ćwiczeniach w naszym kursie online Psiego Przedszkola. Więc jeżeli macie szczeniaczka, no to umówmy się, ten kurs Psiego Przedszkola to nie jest tylko o warczeniu, to jest kompleksowe wychowanie szczeniaka, ale tam też poświęcamy na to warczenie, a raczej zapobieganiu warczeniu oddzielne lekcje. Ale jak już ten temat się pojawił, albo to już jest taka sytuacja, że Wy boicie się swojego własnego psa, bo nie do końca wiem, jak on się zachowa, no to jest ostatni dzwonek na behawiorystę. Ostatni dzwonek. Okej, czyli wiecie, na co ja bym się nigdy nie zgodziła, żeby mój pies, czy jest dorosły, czy jest szczeniakiem, robił. A jeżeli Wy też chcecie się dowiedzieć, jakbym z psem nie spacerowała, to o tym też nagrałam film. Tutaj się pojawi. Tyle na dzisiaj. Bardzo mi było miło i widzimy się już wkrótce. Smell you later!